Jaki gimbal wybrać? To pytanie pojawia się niezwykle często. I nie dziwię się, bo wybór jest naprawdę przeogromny. Od dużych, bardzo zaawansowanych jednostek, po małe, wcale nie gorsze. A w tym materiale chciałbym porównać te mniejsze. Tutaj mam na myśli DJI RS3 Mini, Fejutek Scorp F2 i Webila 2. I szybkie zastrzeżenie, ten materiał powstał na zasadzie współpracy z sklepem fotoplus.pl, a same gimbale dostałem tylko i wyłącznie na okres porównania. Wszystkie trzy gimbale w tym porównaniu potraktowałem tak samo. Czyli przede wszystkim przeprowadziłem reset do ustawień fabrycznych, tak aby gimbal był jakby prosto z fabryki. Na tym mi zależało. Oczywiście przeprowadziłem aktualizację firmware'u do najnowszych w każdym tym gimbalu. Nie wspomnę o tym, że naładowałem je wszystkie do 100%, poprawnie wyważyłem i użyłem wbudowanego kalibratora. Choć tu muszę zaznaczyć, że w niektórych wypadkach automatyczna kalibracja ustawiła zbyt wysokie wartości na silnikach i czasem zwyczajnie występowały niepożądane drgania, więc w tym wypadku delikatnie zjechałem z niektórych parametrów. Wszystkie ruchy starałem się powtórzyć, żeby były takie same i pierwsze porównanie wykonałem na właśnie ogniskowej 20 mm, która jest w moim odczuciu najbardziej uniwersalna oraz najwięcej wybaczająca, jeśli chodzi o jakieś niedoskonałości w gimbalach. Zacznę od sytuacji vlogowej, no i tutaj przyznam, że ja nie zauważyłem, aby któryś jakoś znacząco się wyróżniał pod względem stabilizacji. Choć tu trzeba by było zaznaczyć, że w takiej sytuacji, czyli vlogowej, waga ma duże znaczenie, więc w tym wypadku zdecydowany plus ląduje do RS3 Mini, bo jest najlżejszy z nich wszystkich. Również sam bieg nie wyłonił tutaj jakiegoś znaczącego faworyta. Wszystkie trzy w mojej ocenie poradziły sobie naprawdę bardzo podobnie. Choć tu trzeba zaznaczyć, że te gimbale nie wypadły idealnie i widać w niektórych sytuacjach, że tam pojawiają się takie niechciane drgania i prawdopodobnie właśnie w takiej sytuacji trzeba by było poprawić chód, bieg na bardziej ugiętych nogach. Ale da się zauważyć już przy tym teście, że niektóre gimbale są zdecydowanie za czułe właśnie w tym trybie pan and follow. A mam tutaj na myśli Webila 2 i Scorpa F2. I w moim takim personalnym odczuciu są zdecydowanie za czułe i prawdopodobnie trzeba by było to skorygować w ustawieniach. Ponieważ tą zdecydowanie zbyt dużą czułość będzie można zauważyć w następnym teście, czyli w dłuższych ogniskowych. To jest jeszcze bardziej widoczne. Ale chciałbym tu zaznaczyć, że ten test jest specjalnie w ten sposób wykonany, że działamy na gimbalach tak jakbyśmy wyjęli je prosto z pudełka, bez żadnych dodatkowych właśnie tweaków, jeśli chodzi o ustawienia. No i właśnie zdecydowanie widać przy tych ciaśniejszych ujęciach, że Webil 2 oraz Scorp F2 są zdecydowanie za czułe. Na tym polu wypada najlepiej DJI RS3 Mini, ale jeśli zwrócimy uwagę typowo na stabilizację, jeśli chodzi o ten długi koniec, no to moim zdaniem tutaj Webil 2 wypadł najlepiej, jeśli chodzi o ten ruch taki góra-dół. Jest najmniej rzucający się w oczy, aczkolwiek jakoś za specjalnie dwa pozostałe modele nie odstają od właśnie Webila 2. I tu niezwykle jestem właśnie ciekaw waszej opinii. Jak oceniacie generalnie stabilizację tych ujęć i który gimbal wypadł najlepiej? Dajcie znać w komentarzu. Webil 2 nie bez powodu znalazł się w tym zestawieniu. Tutaj dosyć ważna informacja.
Ten sprzęt można nabyć w sklepie Fotoplus za 999 zł bądź 1199 zł. Ta wersja combo jest trochę droższa, ale uwaga, w tym sprzęcie została wykryta taka wada fabryczna. Oczywiście została zlikwidowana przez autoryzowany serwis, więc tu nie będzie żadnego problemu, jeśli chodzi o działanie, ale właśnie z tego powodu, że ten sprzęt był w serwisie, może posiadać delikatne rysy i to trzeba zaznaczyć i mieć na uwadze. No i rzecz jasna, pełna gwarancja od daty zakupu, a ilość jest ograniczona. Ale wracając, Webill 2 w tym zestawieniu to największy i najsilniejszy gimbal. Jego waga wynosi prawie 1,5 kg, udźwig to aż 3,3 kg, czas pracy do 9 godzin, a ładowanie od 0 do 100% nieco ponad 1,5 godziny. Scorp F2 znajduje się właśnie na drugim miejscu, bo jego waga wynosi 200 kg, udźwig ma nieco mniejszy, bo do 2,5 kg, czas pracy jest zdecydowanie najdłuższy z nich wszystkich, do 13 godzin, a ładowanie wygląda bardzo podobnie jak w Webillu 2, powyżej 1,5 godziny, choć trzeba tu zaznaczyć, że obsługuje Quick Charge do 18 W. No i zdecydowany faworyt pod względem rozmiarów i wagi, czyli DJI RS3 Mini. Jego waga wynosi 850 w trybie poziomym i 795 w trybie pionowym. Udźwig z nich wszystkich jest najmniejszy, bo do 2 kg, czas pracy gdzieś pomiędzy, bo do 10 godzin, a ładuje się najdłużej z całego tego zestawienia, bo powyżej 2 godzin. RS3 Mini moim zdaniem tutaj jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o prostotę obsługi całego sprzętu. Jasny, całkiem spory wyświetlacz, który umożliwia zmianę praktycznie wszystkich funkcji bez konieczności używania aplikacji, a jeśli chodzi o kwestie użytkowe tego wyświetlacza, ja nie miałem żadnego problemu, żeby się poruszać po całym menu, czy zmienić jakieś funkcje, które chciałem poprawić. Ergonomicznie powiedziałbym, że RS3 Mini wypada najlepiej. Znajduje się na nim kilka przycisków funkcyjnych, pokrętła oraz joystick, ale wszystko jest umieszczone w takim miejscu, że nie przeszkadza i sam osobiście przez przypadek nie udało mi się nic wcisnąć. A zdecydowanym jego atutem jest posiadanie modułu Bluetooth. Co za tym idzie, bez problemu sparujemy aparat z gimbalem i będziemy mogli na przykład wyzwalać nagrywanie za pomocą guzika, bądź zmieniać jakieś parametry, o ile nasz sprzęt będzie wspierany. To trzeba zweryfikować na stronie producenta i to zalecam zawsze sprawdzić w pierwszej kolejności, jeśli szukamy jakiegoś gimbala. Pod tym kątem, żeby nie pojawiły się jakieś zgrzyty, jeśli będziemy chcieli coś podłączyć bądź ustawić. Ostatnie, ale nie mniej ważne, to myślę, że aplikacja. W RS3 Mini jest ona dosyć przejrzysta, minimalistyczna, jesteśmy w stanie zmienić wszystkie funkcje za pomocą tej aplikacji oraz mamy kilka dodatkowych możliwości. Scorp F2, jeśli chodzi o obsługę, zdecydowanie wypada słabiej niż RS3 Mini. F2 posiada również wbudowany ekran, który jest, powiedziałbym, w punkt jasny i czytelny, ale tutaj miałem problem, jeśli chodzi o obsługę dotykową. Nie należy ona do najprzyjemniejszych, trzeba się wspomagać przyciskami funkcyjnymi, które znajdują się właśnie koło ekranu i na przykład właśnie gdy będziemy stosować jeden z dwóch przycisków i będziemy mogli się cofać właśnie jeśli chodzi o menu. Dodatkowym atutem jest tutaj pokrętło, które znajduje się z przodu. One też nam poprawia tą funkcjonalność tego ekranu. Dzięki niemu będziemy mogli dokonać dokładnych zmian, na przykład jeśli chodzi o parametry silnika, moc i tak dalej. No to tu zdecydowanie to się wyrównuje w tym momencie. Ergonomia w Scorpie wypada delikatnie gorzej niż w RS3 Mini, ponieważ w tym wypadku zdarzało mi się, że przez przypadek wcisnąłem jakiś przycisk funkcyjny. Warto tutaj jeszcze wspomnieć, że Scorp F2 ma możliwość podpięcia takiego akcesorium jak Follow Focus, co na przykład DJI RS3 Mini w ogóle nie ma takiej możliwości. A takim zaskoczeniem na plus jest sama aplikacja, z którą możemy połączyć tego gimbala. Moim zdaniem jest czysta, przejrzysta i naprawdę przyjemna wizualnie. Webill 2 pod kątem obsługi jest najbardziej zaawansowanym sprzętem w tym zestawieniu, ponieważ na przykład do niego podłączymy nie tylko Follow Focusa, ale również transmisję obrazu, a dzięki dużemu wyświetlaczowi, który jest wbudowany w ten sprzęt, zmienimy każdy parametr i dodatkowo będziemy mogli kontrolować właśnie tą transmisję obrazu. A użytkowo, jeśli chodzi właśnie o ten ekran, ja nie miałem żadnego problemu, zawsze udawało mi się ustawić ten parametr, który chciałem, więc tu jest zdecydowanie lepiej niż w Scorpie F2. W temacie ergonomii myślę, że tutaj jest zdecydowanie lepiej niż w Scorpie F2. Mi na przykład nie udało się tutaj wcisnąć tych przycisków przez przypadek. W samej kwestii rozmieszczenia właśnie tych przycisków miałbym tutaj takie małe ale. Niektóre są zwyczajnie umieszczone w dziwnym miejscu i dla mnie przełączenie jakiejś funkcji było czasem problematyczne, musiałem się nagimnastykować. No i takim minusem na sam koniec, który zostawiłem przy Webillu 2, to jest aplikacja. W moim odczuciu jest ona najsłabsza, porównując do RS3 Mini czy Scorpa F2.
uważam, że te sprzęty pod kątem wykonania są naprawdę zbliżone do siebie, czyli posiadają taki miks plastiku z metalem, ale Webull 2 myślę, że wypada najlepiej w tym zestawieniu. Wstawki plastikowe nie sprawiają wrażenia, że są najtańsze. Wstawki gumowe faktycznie czuć, że są wykonane właśnie z jakiegoś rodzaju gumy, bo przyjemnie się to trzyma w ręku, a przyciski i przełączniki mają naprawdę przyjemny klik. Nie czuć tutaj jakoś za specjalnie taniości. Górna część, czyli wszystkie blokady, zaciski, klamry, płytki i tak dalej są wykonane naprawdę bardzo dobrze. Myślę, że to jest jakiś rodzaj metalu, aluminium bądź jakaś mieszanka i tu sprawiają takie wrażenie, że wytrzymają naprawdę długo. RS3 Mini myślę, że jest na równi albo zaraz za Webullem 2, jeśli chodzi o wykonanie. Mam bardzo podobne zdanie w tej kwestii. Jedyne, do czego mógłbym się przyczepić, to do tych plastików matowych, które sprawiają wrażenie delikatnie tańszych, ale wydaje mi się, że to jest właśnie koszt tego, że ten gimbal jest zdecydowanie lżejszy od konkurencji. Scorp F2 w tym zestawieniu, czyli pośród tych trzech gimbali, wypada moim zdaniem najgorzej, ponieważ wstawki plastikowe zdecydowanie sprawiają tych takich bardzo tanich, a same wstawki gumowe, no moim zdaniem nie są właśnie z gumy, mają tylko i wyłącznie taką fakturę, aby to imitowały. No jeśli chodzi o pewność chwytu, no to tutaj jest zdecydowanie najsłabiej. Za to górna część gimbala wypada naprawdę bardzo dobrze, powiedziałbym, że porównywalnie do konkurencji, czyli te wszystkie zaciski, klamry, obudowy silników i tak dalej, no to tu jest bardzo podobnie jak u konkurencji, powiedziałbym, że na równi. Personalnie mi się tu nie podobają te zaciski w formie takich pokręteł, wolę zdecydowanie klamry, ale oczywiście to jest taka subiektywna opinia. Zestawienie tych trzech gimbali ze sobą jest to ciężki temat, ponieważ są bardzo zbliżone do siebie i mają swoje plusy i minusy, co oczywiście zdecydowanie utrudnia wybór, o czym się przekonałem podczas testów. I tu bym postawił taką tezę, że każdy z nich jest skierowany w nieco inną stronę. Na przykład RS3 Mini mały, lekki i skierowany bardziej w te mniejsze zestawy, takie do 2 kg. Scorp F2 gdzieś pomiędzy, ponieważ delikatnie więcej udźwignie i na przykład można do niego dołożyć follow focusa, a samego Webulla 2 postawiłbym po tej bardziej większej stronie, czyli zdecydowanie bardziej go można rozbudować i przy okazji udźwignie zdecydowanie cięższy setup.